Dobra, witam wszystkich. Słuchajcie, teraz będzie troszeczkę taki bardziej lightowy filmik. Pokażę Wam, jak zrobić zrzut ekranu na Zoi 706, tak aby na przykład potem sobie to przerzucić na komputer, ten zrzut ekraniku i gdzieś sobie tam robić jakąś dokumentację, jakbyśmy chcieli na przykład jakieś tam rzeczy badać i mieć potem wgląd do tego, co się działo na ekranie Zoiego. Słuchajcie, sprawa jest banalnie prosta. Pokażę Wam krok po kroku, jak to wygląda. Włączam Zoiego najpierw. Trzeba troszeczkę dłużej przytrzymać. Załóżmy, mamy tutaj, teraz jestem w trybie oscyloskopu. Tutaj tak samo mógłbym zrzucić sobie, słuchajcie, ten cały ekranik do pliku, tam chyba bodajże zapisuję w PNG. No i zaczniemy akurat od tego i po prostu, żeby zrobić ten zrzut ekranu, to jest banalnie proste, przyciskamy dłużej przycisk Hold Save i słuchajcie, zaraz się pokaże, że zapisuje nam zrzut ekranu tego całego tutaj oscyloskopu. Dobra, przełączę się teraz na, słuchajcie, na miernik, tryb DC. Specjalnie wezmę do tego celu jakiś akumulator, jak będę miał pod ręką, bądź cokolwiek, co generuje mi jakieś napięcie, żeby Wam pokazać mniej więcej, jak to będzie wyglądało. Dobra, mam tu jakiś akumulator, przykładam jeden koniec do tego, drugi do plusa. No to będzie trochę trudne, trzeba zrobić to patentem, czyli załóżmy coś takiego. Mam, słuchajcie, 4 V, no i chciałbym sobie teraz tą wartość zapisać do, słuchajcie, tego pliku PNG, tylko mówię, to będzie, może będzie tak prościej minusa dać na tym, a plusem tutaj nacisnąć. O, i teraz jest po prostu na odwrót sondy. Wciskam dłużej przycisk Hold Save. Zapisuje mi, słuchajcie, ten pomiar. Gdybym chciał uruchomić, załóżmy teraz tutaj ten wykresik taki fajny i z wykresem to zapisać, dłużej cisnę przycisk menu. Teraz pokazał mi się wykres. Słuchajcie, pokazuje tutaj, że ten pomiar sobie tutaj idzie na tym wykresiku. No i chciałbym sobie też to jeszcze zapisać. Także znowu cisnę ten przycisk Hold Save dłużej. Zapisuje mi. I słuchajcie, teraz kwestia, jak to można sobie odczytać. Możemy sobie odczytać to tutaj na mierniku, bądź też podpinając kabel USB-C, łącząc się z komputerem, wyświetlić to na naszym komputerze, zgrać te pliki i tak dalej. Ja Wam pokażę najpierw, jak wyświetlić tutaj na Zoim. Trzeba wejść, słuchajcie, sobie w tryb oscyloskopu, nacisnąć przycisk menu, tak żeby nam się tutaj zmieniło na to. Przechodzimy sobie tutaj do takiej zakładki, ona się nazywa More Apps. More Apps, wciskamy F1 i zobaczcie, tutaj mamy już Image View i generator, tak? Czyli jakby takie dwie aplikacje, które są w Zoim. Naciskamy sobie tutaj na tym Image View przycisk menu, wchodzimy do tego i mamy zapisane wszystkie nasze tutaj zdjęcia. No i spróbujmy je wyświetlić. Wciskam przycisk menu, czyli jakby taki Enter. Widzicie, pierwsze zdjęcie, nie wiem czy strzałkami na boki będę mógł się przełączać. Nie, poczekajcie. Będę musiał to jeszcze tutaj rozkminić. Jedno na jedno. Jak tu się przełącza pomiędzy tymi? Aha, nie, on się teraz mi przełącza, dobra. Myślałem, że to oscyloskop się załączy. Widzicie, jaka faza? Także strzałkami się przełącza pomiędzy tymi zdjęciami. No i widać, że to jest pierwsze zdjęcie, potem drugie. W zasadzie ostatnie. Trzeba teraz w drugą stronę się cofać. 4, 3, 2 i chyba 1, tak? No, 4 zdjęcia, nie, nawet 5 jest zdjęć. Jedno, drugie, trzecie, czwarte i piąte. Czyli teraz co zrobiłem ostatnio te zdjęcia. No i teraz słuchajcie, jak te zdjęcia sobie zgrać na komputer. Ja Wam pokażę to na takim przykładzie, że wyłączę Zoiego. Wyłączyłem Zoiego. Teraz wciskam, słuchajcie, a czy inaczej, podłączam kabel USB do Zoiego. Podłączymy sobie kabel USB
mam podłączony kabelek USB i jest wpięty do komputera tutaj. Wciskam przycisk F1, cały czas go trzymając wciśniętego. Teraz naciskam przycisk Power i słuchajcie, wyskoczyła mi informacja USB Disk Driver, press F2 to exit. Jestem teraz w trybie jakby takiego zgrywania tych zdjęć, dostępu do jakby pamięci Zoego. Przełączam się teraz na pulpit, żeby Wam pokazać mniej więcej, jakie okienko mi się otworzyło. Słuchajcie, mamy tutaj okienko z Zoego, jest to Flash F w moim wypadku, czyli jak sobie wejdę tutaj w te moje jakby ikonki, gdzie są różne dyski, no to Zoe jest pod literą F i to ma dokładnie 13,7 MB ten flash. No i zobaczcie, tutaj mamy jakieś takie foldery application, data, firmware, do którego wgrywamy przy update'cie firmware'a i on się aktualizuje nam do najnowszej wersji, logi jakieś, no i mamy folder PIC, czyli skrót od Pictures. Wchodzimy i jak widzicie mam tutaj raz, dwa, trzy, cztery, pięć w bitmapie. Myślałem, że w PNG, przepraszam najmocniej. No i teraz jak wyświetlę sobie na przykład duże ikony, no to widzę, że mam te ikonki, tak? No i załóżmy, że chciałbym sobie to do jakiegoś nowego folderu tutaj to wszystko skopiować. Otworzę sobie w tym celu zakładkę nową w Windowsie 11. Kliknę tutaj na przykład na desktop, nowy folder, nazwę go załóżmy Zoe PIC, niech będzie tak. Wejdę w ten folder, jestem tutaj teraz w tym folderze, przechodzę sobie na Zoego, zaznaczam wszystkie pliki, daję tutaj na górze kopiuj, tutaj na tym desktopie, co utworzyłem ten folder, daję teraz wklej i słuchajcie, od tej pory mam już na dysku komputera, można sobie to na kość jakiegoś pendrive'a wgrać i tak dalej, i tak dalej. Wszystkie pliki, jak widać, mogę sobie to otwierać, otwórz raz, i widać w InfraView podgląd na nasz zrzut ekranu z Zoego. Proste, proste. Mam nadzieję, że ktoś tego nie wiedział albo nie umiał. Przyda mu się ten taki poradnik mały. I to było chyba na dzisiaj tyle z mojej strony. Jeszcze sobie tutaj zobaczę. Oscyloskop. Ładnie wszystko jest widać. Po prostu wszystko to, co widać na ekranie Zoego, mamy w pliku bitmapy. I możemy sobie to potem gdzieś na przykład do jakiegoś nawet opisu w internecie wrzucić, tak? Także to tyle. Kończę na dzisiaj moje wypociny. Pozdrawiam wszystkich i tak samo jak tutaj włączę Zojego, tak samo zakończę dzisiejszego poradnika. Bye bye. I jeszcze raz życzę wszystkim miłego piątunia.